Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie ciasto, taką oszukaną karpatkę, żeby po prostu nie piec spodu ani góry tego ciasta parzonego. Zresztą nie wszystkie panie lubią i chcą to ciasto parzone robić, więc robimy oszukaną. Będziemy potrzebować blaszkę 18 na 27 cm, wyłożoną papierem do pieczenia pod spodem. Na to są położone herbatniki. Będzie nam potrzebne 8 biszkoptów. To będą biszkopty, które będą na wierzchu ciasta. I do tego przystroję kilka takich małych, zgrabnych herbatników. Po jednej stronie czekoladowych, po drugiej bez czekolady. Ale mówię, przystroić ciasto możemy jak tylko chcemy. I teraz zrobimy masę. Do masy będzie nam potrzebny litr mleka 3,2%, 3 budynie 40 gramów każdy, mogą być śmietankowe lub waniliowe, jedno masło 200 gramów, 2 żółtka ze średnich jaj, około 8 do 10 łyżek cukru, to około 150 gramów cukru. Jeżeli ktoś robi bardzo słodkie, to proszę dodać więcej. Około 30 gramów mąki pszennej, takiej tortowej, i coś do namaczania na wierzchu biszkoptów. Możecie użyć mleka waniliowego, możecie użyć troszkę jakiejś owocowej herbatki. Także wszystko zależy od Was, w czym umoczycie delikatnie Wasze herbatniki. I zaczynamy. Odkręcam mleko. Wlałam mleko do naczynia i przelewam do garnka, zostawiając 1/3. Zostawiłam 1/3. Tu pod garnkiem zapalam gaz. Tutaj wsypuję naszą mąkę, budynię, cukier, żółtka i ja dodam troszkę olejku waniliowego. I będziemy to mieszać. Tak, żeby nie było grutek. Gdy mleko zacznie nam się już prawie gotować, tutaj naszą masę mam już wymieszaną i wlewamy. Musimy zmniejszyć gaz, żebyśmy naszej masy na dole, żeby nam się nie spaliła. I mieszamy, aż się zagotuje i zgęstnieje do samego dna. Mieszamy do samego dna. Gdy budyń zacznie nam już gęstnieć, on zaraz zacznie się gotować, to go zaraz odstawimy. Ale musimy poczekać, aż zabulgocze nam budyń. Budyń już się zagotował, także skręcam gaz i żeby mi po prostu nie przypalił się,
ja nie zostawię w tym samym garku. Od razu przekładam budyń do miseczki. Po pierwsze, on szybciej wystygnie, a po drugie mam gwarancję właśnie, że się nie przypali mi od spodu. Budyń przełożony. Jakiś woreczek, folia spożywcza. Przykrywamy tak, żeby nie zrobił się korzuszek. O. I niestety musimy czekać, aż budyń nam całkowicie wystygnie. Będzie miał temperaturę pokojową. Jeżeli zrobimy to wcześniej i budyń, i masło, i budyń będą miały inną temperaturę niż pokojową, wtedy nam się zważy krem. Przy kręceniu po prostu nam się zważy. Więc ja robię tak, odkładam to, obok sobie kładę masło wyciągnięte z lodówki i czekam po prostu, aż budyń będzie miał temperaturę pokojową. I dopiero wtedy się widzimy. I widzimy się z powrotem. Mój budyń już ostygł. Jest w takiej konsystencji. Zaraz Wam pokażę. O. Tak. I tu mam masło. I to jest w takiej samej temperaturze. Jak będzie w takiej samej temperaturze, to na pewno Wam się nie zważy. Masło mam już w misce i będziemy miksować. Jak zacznie robić się białe, będziemy dokładać po troszeczkę nasz budyń. Możemy też spróbować budyń. Gdyby okazało się, że budyń mamy za mało słodki, to w tym momencie tu do masła możemy dodać 2-3 łyżki cukru pudru i miksować. Po kilku minutach mamy już krem zrobiony. Nie ma grudek już. Wszystko ładnie się zakręciło. Ma taką konsystencję. O. I będę wykładać na nasze herbatniki. Założyłam jeszcze rand cukierniczy, żeby później było łatwiej mi ciasto wyjąć. I teraz musimy rozprowadzić tak, żeby nie było żadnego powietrza pod spodem. Masę ładnie wyrównałam i teraz wystarczy tylko przystroić, tak jak będziecie chcieli. Tak jak mówiłam, ja będę kłaść biszkopty i leciutko obtoczę je w likierze, ale w czym Wy będziecie obtaczać, to naprawdę wszystko zależy
od Was. I przystrojenie też to wszystko zależy, jak chcecie. I dalej przystroję, tak jak mówiłam, ciasteczkami. Teraz przykryję delikatnie woreczkiem foliowym, żeby mi w lodówce po prostu nie obeschło. O. I wstawiam na całą noc do lodówki. No i widzimy się na drugi dzień. U mnie całą noc stało ciasto i otwieramy. Pokażę Wam, jak wygląda. O, dlatego właśnie dałam ten rąd cukierniczy, bo będzie mi teraz dużo łatwiej. O. Ciasto wyciągnąć. Tak. Tak. Ciasto jest stabilne. Nic się tutaj nie rozlewa. Zaraz będziemy kroić. Zdjęcia zrobione, więc mogę Wam teraz przekroić i pokazać, jak wygląda w środku. Tak. O. Proszę bardzo. O, jest wyostrzone. Trzyma się, jest stabilne, można kroić nawet na mniejsze kawałeczki. I powiem Wam, że ja już tak kawałeczek taki maluteńki spróbowałam i jest bardzo dobre. Takie właśnie, taka oszukana karpatka. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!